Dzisiaj będziemy otwierać słuchaweczki Ankera X20. Proszę bardzo, asystentka w postaci Niuni. Proszę się przywitać. Są to X20, czyli ewolucja modelu X10. Mają ANC, są wodoodporne. Można ich używać na siłowni, można je nawet utopić w wodzie generalnie. Największy bajer w porównaniu do X10 to mają regulowane haczyki, które można obracać dowolnie, ale również wysuwać. Mają certyfikat IP68, także na luzie można je zalać. Same słuchawki ciągną 12 godzin, ale jeżeli macie przy sobie etui, to nawet do 48 godzin. Zatem otwieramy pudełko i zobaczymy, co kryje w środku. Proszę bardzo, oto i etui, tak wyglądają słuchawki w kolorze mint, nie chciałem smutnych czarnych. Chyba kabelek. Co tam jest? Kabelek, tak? Tak, mamy kabelek USB-C. I dodatkowe nauszniki. Nauszniki to raczej nie są. To są raczej gumki dodatkowe, tak, jest ich aż 8 sztuk. Zobaczymy teraz, jak wyglądają z bliska. O, tutaj można ten pałąk wysunąć, można go też oczywiście, tak jak się tylko chce, sobie ustawiać. Proszę zobaczyć, te haczyki wyjmowane i regulowane to jest właśnie killer feature tych słuchawek. Warto wspomnieć, że marka została założona przez Stevena Younga, który pracował jako starszy inżynier w Google. Nie tak wkurwiało go to, że ładowarki to tani, psujący się syf. Anker zaczynał od ładowarek i od powerbanków. Soundcore jako niezależna marka zaczęła działać od 2014 roku, żeby udowodnić nam, że nie trzeba wydawać 300 funtów na jakieś Bose. Dosłownie w kilka lat stali się bardzo dobrą firmą produkującą sprzęt audio w średnim segmencie. W słuchawkach można płakać pod prysznicem po całym dniu roboty, a one i tak będą grały dalej. Prócz samego certyfikatu IP68 to jest też autorska technologia SweatGuard, czyli żeby elektrolity z potu nie niszczyły słuchawek, czego brakuje konkurencji. Znakomita redukcja szumów wycina 32 dB, także można zapomnieć, że świat zewnętrzny istnieje. Słuchaweczki wyglądają tak jak z nowej części Duny, a kosztują ułamek tego, co nadgryzione jabłko. Teraz nastąpi uroczyste założenie słuchaweczek na ucho. Zobaczymy, czy siedzą tak jak powinny. W porządku? Trzyma się? Trzyma się. Spróbujemy połączyć słuchawki z iPhone'em. Starszy model 13 Pro Max, zdaje się. Tak, zgadza się. Połączymy się z apką. Proszę bardzo, odnalazło od razu Sport X20. Słuchaweczki są wykryte, naładowane w pełni. Tutaj mamy menu, gdzie można wybierać różne ich features. Proszę zauważyć, tutaj w aplikacji jest coś takiego jak Hear ID Sound. Jest to spersonalizowany profil dźwięku, który robi test słuchu oraz dostosowuje przestrzeń i dźwięk pod wybranego użytkownika. Już połączone mamy, tak? Jak to brzmi? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no proszę bardzo. Ona mnie nawet w ogóle nie słyszy generalnie, także słuchawki grają bardzo w porządku. Tak oto wyglądają słuchaweczki, tak się prezentują w uchu. Proszę wybaczyć to światło, niestety nie mam możliwości, żeby kręcić z innej strony. No teraz podejrzewam, że ja mogę gadać do siebie, ale z uwagi na to, że słuchawki już grają, moja asystentka w postaci Niuni kompletnie mnie nie słyszy, jak widać, zajęła się wyłącznie muzyczką. Model ten ma 11 mm przetworniki z membranami z tytanu i potrafią grać naprawdę potężnie. Ponadto mamy tu wbudowanych 6 mikrofonów z AI z wyciszaniem, także można gadać przez nie nawet na środku ruchliwej ulicy w Londynie i będzie Was słychać znakomicie. A ten bas w technologii Bass Up 2 uderza potężniej niż poniedziałkowy poranek w robocie. Także podsumowując, słuchawki wyglądają jak premium, grają jak premium, a w portfelu zostaje Ci jeszcze sporo hajsu. Także miejcie na uwadze to, że inżynier z Google'a rzucił robotę, żebyś Ty mógł słuchać basów bez szumów. Szanuję to. Myślę, że na tyle to będzie wszystko. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny test. Dzięki, trzymajcie się. Hej!